Donald Trump nie poddaje się. Mimo że spadła na niego fala krytyki, amerykański prezydent nadal chce kupić sobie gazę. To wyjaśnijmy. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Strefa Gazy, czyli palestyńska enklawa, to teraz morze ruin po niemal 16 miesiącach brutalnej wojny między Izraelem a Hamasem. Wojny, która kosztowała życie 48 tysięcy Palestyńczyków. Ci, którzy przeżyli, wracają teraz do swoich domów, a w zasadzie do pobojowiska, które teraz jest w miejscu, w którym mieszkali. Donald Trump powiedział niedawno, że Gaza to kompletna ruina, więc nie ma jej co odbudowywać. Trzeba wysiedlić stamtąd wszystkich Palestyńczyków, czyli 2 miliony ludzi. Wszystko zaorać i zbudować ponownie. Przypomnę, że Trump jest deweloperem, więc co chce zbudować na miejscu? Rivierę z hotelami, basenami i polami golfowymi. Gdy to wszystko ogłosił i powiedział, że Palestyńczyków mogłyby przyjąć do siebie Egipt, Jordania i Arabia Saudyjska, kraje arabskie, również te najbardziej zainteresowane, które wymieniłem, popukały się w czoło i powiedziały, że to wykluczone. Trump idzie jednak w zaparte. Gdy leciał samolotem na finał Super Bowl, powiedział obecnym na pokładzie dziennikarzom, że po pierwsze Stany Zjednoczone nadal chcą kupić Gazę. Nie powiedział tylko od kogo, bo ani Hamas, ani Izrael, który otoczył Gazę murem, nie wyraziły za bardzo chęci sprzedaży. I że Stany Zjednoczone chcą zbudować tam nowoczesne kurorty. Trump twierdzi też, że inne kraje arabskie, które chcą zainwestować w Gazę, także będą mogły to zrobić. I że tak naprawdę to Palestyńczycy nie chcą wracać do Gazy, ale nie mają wyjścia. Dodajmy, Palestyńczycy właśnie pokazali, jak bardzo nie chcą wracać do Gazy. Około 500 000 osób powróciło już do swoich domów. No może raczej trzeba powiedzieć, do miejsc, w których kiedyś te domy były. Donald Trump twierdzi, że ma rację i że przekona władze Egiptu, Jordanii i Arabii Saudyjskiej, żeby przyjęły tysiące palestyńskich uchodźców. No to sprawdźmy. Szef dyplomacji Trumpa, Marco Rubio, był w Egipcie, ale od miejscowych władz usłyszał nie. Ale Trump kilkanaście godzin później zagroził, że wstrzyma pomoc finansową Ameryki dla Egiptu i Jordanii, jeśli te nie przyjmą migrantów. A ten odcinek nagrywam krótko przed spotkaniem amerykańskiego prezydenta z królem Jordanii. Tymczasem na miejscu w Gazie jest coraz gorzej. Komentarze amerykańskiego prezydenta nie ułatwiają wychodzenia z krwawej wojny. Co prawda, zgodnie z rozejmem, Hamas uwalnia kolejnych zakładników, a Izrael stopniowo wycofuje żołnierzy z Gazy i wypuszcza palestyńskich więźniów. Ale niemal codziennie są z tym jakieś problemy. Hamas właśnie oświadczył, że wstrzymuje uwalnianie zakładników, bo Izrael nie wywiązuje się z warunków rozejmu i strzela do cywilów w Gazie. Izrael oświadczył, że to Hamas złamał porozumienie, a Donald Trump powiedział, że jeśli do soboty wszyscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni, to tu cytat, rozpęta się piekło. A wcześniej oświadczył, jak gdyby nigdy nic, że jak już wysiedli Palestyńczyków z Gazy, to nie na chwilę, jak mówił wcześniej, ale na zawsze. Ale Trump znany jest z tego, że zdanie zmienia co kilka minut. Wszyscy wiedzą, że siedzą jak na beczce prochu, a sam Trump, po tym jak pokazano wychudzonych i prawdopodobnie torturowanych przez Hamas izraelskich zakładników, którzy właśnie wrócili do domu, powiedział, że jego cierpliwość się kończy, a rozejm może nie przetrwać. A czy Trump może sobie kupić Gazę? Nie może. No bo od kogo? To teren sporny, więc Izrael, nawet jakby chciał, to nie może tego po prostu sprzedać, a Hamas, który rządzi w Gazie, się na to nie zgodzi. Chyba że Trump najedzie wojskowo Gazę, ale wiadomo, że amerykańskiemu prezydentowi nie w smak jest wysyłanie żołnierzy na kolejne wojny. A wiesz, dlaczego Trumpowi nie uda się pomysł kupienia Gazy? Bo musiałby siłą przesiedlić ludzi, a to jest nie tylko zbrodnią wojenną, ale jest też niewykonalne. A wiesz, dlaczego Palestyńczycy tak bardzo nie chcą opuszczać Gazy, choć ich domy są w ruinie? Bo wszyscy mają w pamięci rok 1948, kiedy powstał Izrael i tysiące ich przodków wysiedlono z domów. W dużej mierze ci właśnie przodkowie znaleźli się, tak, w Gazie. A wysiedlenia z 1948 roku to dla Palestyńczyków jeden z najgorszych momentów w ich historii. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to subskrybuj kanał podcastu Świat na YouTube i śledź nas na Instagramie. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym.